poprzednim odcinku hiszpańskiego remontu pojawiły się pierwsze wątpliwości oraz kontuzje. Mimo tego udało się zrobić zmiany w instalacji oświetlenia kuchni, otynkować zbiornik retencyjny oraz zwiedzić piękne miasto Altea, w którym zjedliśmy tradycyjną paellę. Czas na 15 odcinek Casa de Sueños. Czołówka. Podejście drugie do hamaka i testowanie nowego ulubionego miejsca na poranne przemyślenia. Bardzo cenię sobie takie momenty. Być może to starość, a być może potrzeba zatrzymania się w biegu codziennych spraw. Dla mnie najważniejsze jest poczucie, że znalazłem czas dla siebie. Hamak sprawia, że chciałoby się w nim spędzić cały dzień, ale trzeba być też produktywnym i wraz z tą myślą zapadła decyzja. Biorę się za renowację szafki RTV. Zanim jednak to nastąpi, poprosiłem rodzinkę o pomoc w porządkowaniu miejsca, do którego jeszcze nie zaglądałem, czyli drewnianego domku obok bramy, który okazał się głównie składowiskiem śmieci, ale i źródłem ciekawych znalezisk, takich jak szklane wazony, drewniane hokery, czy też bardzo stary stojak malarski. Ci, którzy śledzą moje poczynania od samego początku, na pewno pamiętają odcinek 9, w którym wygrzebałem szafkę RTV z rzeczy przeznaczonych do wyrzucenia przez poprzednich właścicieli. Teraz przyszedł czas na jej odnowienie, co jest, nie ukrywam, trochę ucieczką od ciągłego tynkowania i gruntowania ścian, a taka szafka przyda się na pewno w pokoju gościnnym. Szafka miała niewielkie uszkodzenie polegające na oderwaniu się mocowań listewki stanowiącej szynę boczną dla szuflady, zatem naprawienie jej nie stanowiło większego problemu. No i dobra. I naprawiona. To naprawdę zajęło chwilę. Tutaj widzę, było coś też kombinowane, bo jest złamana deseczka, ale mnie interesuje tylko ta strona, dlatego że ta komoda w ogóle miała 6 szuflad, czyli ona była taką, z jednej i z drugiej strony można było mieć szufladę, ale z tego względu, że mam tylko 4 te szuflady, to będzie tylko jednostronna. Z tego względu, że tu są takie braki w tym drewnie, a po drugiej stronie sytuacja jest znacznie lepsza. To będę szlifował tą stronę. Tutaj jeszcze widzę, muszę podkleić klejem, ale to za chwilę, jak już ją wyszlifuję. No dobra, to jedziemy. Blue dew, blue moon, glass theory shaded with someone I'm not.
bullshit. It's hard to see you when your eyes look dull. Who's gonna save you? Who's gonna make you? Teraz front. Szlifujemy. No i tak z każdej strony, tak na dobrą sprawę. Także jazda, panie gazda. Bluetooth, bad mood, sort of witty and jaded, but let's not talk about your coyote song on a rerun. Are you hound dog tired singing all night long? Who's gonna save you? Who's gonna make you not blue? Not blue. Not blue moon, been one or two. Tutaj jest rozklejona ta półeczka. Przyniosłem sobie zacisk, ale widzę, że chyba jest za krótki, cholera. Także będę musiał coś pokombinować, żeby to jakoś scalić razem. W sensie skleić. Mam klej do drewna. Muszę to skleić. No i jakoś związać tak, żeby to się trzymało kupy. Także zaraz wracam. Tak to wygląda. Zacisk okazał się trochę za krótki, ale to nic. To zrobię tak, że oczyszczę to najlepiej jak potrafię. Potem postawię tą komodę na bok i przycisnę ją czymś ciężkim, żeby docisnęła się po prostu ta listewka i ją zostawię na jakiś czas. Także taki jest plan i działam. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. You and I, we got it. We don't need no more. Even in the hard times. Dobra. No nic innego nie wymyślę. Tak musi być. Czeka sobie i niech schnie. A ja w międzyczasie będę przygotowywał 4 szuflady. Let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. You and I, we got it. We don't need no more.
Witam w moim warsztaciku rzeczy znalezionych. Dzisiaj chcę Wam pokazać, co wymyśliłem na uchwyty do tej komody, którą właśnie staram się naprawić. Już Wam pokazuję. Tu jest szuflada, którą szlifowałem, jak widzieliście. To jest jej przód. I ta szuflada miała takie obrzydliwe gałeczki. Dla niektórych obrzydliwe, dla niektórych fajne. Natomiast mi one nie pasowały, bo trąciły lekko myszką. Więc chcę tą komodę trochę odświeżyć i dorwałem u Chińczyka takie drewniane krążki. Proszę ja Ciebie. Euro 50. Dwa rozmiary, mniejsze i większe. Te mniejsze kosztowały ile? 90 centów. I zamierzam do tych starych gałek dokleić te kółka. I tyle. I potem je przykręcić, więc teraz będę je kleił, jest już późno dosyć. Ale dzisiaj je skleję. Nie mam zacisków, muszę je przywieźć z Polski, ale też metodą taką jak w przypadku komody, po prostu będę wkładał coś ciężkiego na nie, żeby docisnęły się te krążki do tych gałek. Tak, gałki, krążki, rączki. Mógłbyś się zdecydować, Tomeczku. Spieszę z wyjaśnieniem, że chodzi w tym przypadku o uchwyty meblowe. I found you today. It feels like it's been forever, laughing all day. We spin around, your hand reaches mine. Feels like I can't do anything, just give me a mountain. Wszystkie 4 rączki teraz sobie będą schły, znaczy gałeczki. I chcę Wam pokazać, o co mi chodzi. Chodzi mi o to, żeby one, jak je ustawię, to żeby były na różnych wysokościach. I uważam, że to będzie świetnie wyglądać. Ale może tylko uważam, zobaczymy. Koncepcja początkowa zakładała pozostawienie szuflad z tak wyglądającymi uchwytami. Natomiast wzór drewna na nich znacznie różnił się od tego na frontach szuflad. Dlatego musiałem to zmienić i... W związku z tym, że mam beżowe ściany, bo ten tynk jest taki trochę beżowy, mam taką farbę do malowania mebli. I zamierzam te gałki pomalować na ten kolor. Nasza RTV-ka już wyschła, została posklejana wczoraj, więc czas ją postawić na nogi i zamontowanie szuflad, żeby zobaczyć, jak mniej więcej to będzie wyglądało. I zostało jeszcze woskowanie, które za chwilę zrobię i pokażę Wam, jaki produkt wybrałem. Nie wiem, czy mnie widać. Bardzo mi zależy, żeby... Fajna ma skarpetunie, nie? Bardzo mi zależy na tym, aby z drewna wydobywać jego naturalny kolor. I wybrałem taki wosk pszczeli. Możecie go kupić na Allegro za 55 zł około. Zobaczymy, czy się sprawdza. Aczkolwiek myślę, że tak. Z opisu wynika, że jest całkiem niezły, więc zaraz sprawdzimy. Znowu mnie nie widać, o teraz mnie chyba widać. No, to ten wosk, który chciał Wam polecić. No to co, jazda, nie? Wygląda świetnie. Nie rozumiem, jak można było wyrzucić taki mebel, szczerze mówiąc. Za chwilę jeszcze dojdzie woskowanie, czyli te wszystkie słoje i ten cały tutaj wzór powinien się uwydatnić jeszcze bardziej. Myślę, że będę bardzo zadowolony z efektu. A jeszcze jak zobaczycie te gałki,
które zrobią robotę i unowocześnią tą komodę, no to majtki wam spadną, tak myślę. Przynajmniej mi. Dobra, to biorę się za woskowanie. Muszę przyznać, że ten wosk ma strasznie przyjemny zapach. Taki słodki, cynamonowy trochę, bardzo fajny. Tak wygląda RTV-ka już zawoskowana. No i teraz będę tylko przykręcał rączki. Jeśli już coś będziesz przykręcał, to uchwyty. A to oznacza ostatni etap renowacji tego mebla. Czas Was zaprosić na efekt przed i po.